A dzisiaj film dla dzieci. Dwa urocze zwierzaczki, Zosia i Zdzisiu, czyli pani Jerzyk i pan Lemur. Obrazki pochodzą z papieru ryżowego i naprawdę niewiele trzeba, żeby złapały za serce. Papier, jak widzicie, przykleiłam na okrągłych pudełeczkach z łuby, ale jeżeli wolicie kwadratowe, to można to wszystko w identyczny sposób wykonać. Góra na biało, ale tylko góra. Dół później pomaluję w kolorach pasujących do obrazków. Papier ryżowy, który zawiera te słodziaki, wygląda tak. Są urocze i wygląda na to, że można je po prostu wydrzeć, przykleić i już będzie nieźle. No ale zawsze warto coś jeszcze pokombinować, żeby było jeszcze sympatyczniej. Papier ryżowy wyrywam, a następnie przyklejam klejem do decoupage. Smaruję pod spodem, pod rysunkiem, a następnie cały obrazek z góry, także jeszcze na mokro zamalowuję klejem. A gdy klej wyschnie, obrazek przeciągam lakierem akrylowym matowym. Zdzisław będzie miał ciemny dół pudełka. Jak widzicie, pomieszałam czarny, szary oraz brązowy. Plus pomalowałam jeszcze boki wieczka, bo tutaj będzie domalowana taka, powiedzmy, koronka. Natomiast Zośka dół będzie miała brzoskwiniowy, czyli mniej więcej taki. Zawsze mówię mniej więcej, bo nigdy do końca nie wiadomo, co mi się uda namieszać. No wyszło tak. Pędzelek gąbkowy o średnicy 1,4 mm plus biała farba akrylowa i jedziemy z ozdabianiem wieczka. Tu odbijam takie połowy kółeczka. I one wyglądają całkiem ładnie. Jeżeli już Wam się nic więcej nie będzie chciało robić, to wieczko można tak zostawić. Ale jeżeli macie ochotę jeszcze troszkę się z nim pobawić, to będzie taka możliwość. Teraz kropeczki będę robiła pędzelkiem gąbkowym o średnicy 8 mm. I przy tych kropkach bardzo mi zależy, żeby kolor był nierównomierny. Na początku za bardzo wymieszałam farbę i wychodziły prawie idealnie, a chodzi o to, żeby one były takie nierównomierne ombre. Na brzoskwiniowym kolorze chcę uzyskać ten sam efekt. To nie są białe kropki. To jest ecru pomieszane z innymi kolorami. Niech dół sobie schnie, bo jest już gotowy, a ja biorę wykałaczkę z jednym tępym końcem, no i ozdabiam górę. Nic trudnego, robimy 3 kropki i jeszcze na mokro tą cieniutką końcówką wykałaczki rozciągamy je ku górze. A to jest dłutko kulkowe. Tutaj jeżeli raz je zamoczymy, to każda następna kuleczka, którą zrobimy, będzie mniejsza od poprzedniej. A na koniec domaluję szef. Nic trudnego, wystarczy mieć odpowiedni cieniutki pędzelek. A jeżeli nie macie takiego pędzelka, nic nie szkodzi. Weźcie stary, wytnijcie 90% włosia, może troszkę to włosie skróćcie i macie już naprawdę super profesjonalny pędzel do malowania szwu. Lakier 3D i wykałaczka. Niby nic, niby to drobiazg, ale jeżeli nabłyszczycie nosek i oczka, to te zwierzaczki będą wyglądały jeszcze bardziej uroczo. A na koniec kawałeczek zwykłego białego futerka. Niby niepotrzebny, ale dziewczynki często lubią coś czesać albo pogładzić, a to futerko jest bardzo przyjemne w dotyku. Więc dla wersji dziewczęcej futerko plus kokardka. A gotowe pudełeczka z Zosią oraz Zdzisławem prezentują się tak. Troszkę Wam tutaj migam do lampy, żeby było widać, jak się błyszczy nosek oraz oczka. A na spodzie właściwie tylko kropeczki. Myślę, że niewiele więcej trzeba. Co myślicie? Fajne, niefajne? Namówiłam Was na Zosię i Zdzisława? Jak zwykle krótką listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. Klikacie w link, to Was przenosi do naszego sklepu i tam już można wrzucać do koszyka. A jak macie własny pomysł na tą dwójkę, a może na inne obrazki z tego papieru ryżowego, to koniecznie pochwalcie się na Facebooku, na naszej grupie, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.